Spółdzielnia Inwalidów Wielkopolanka w Grodzisku Wielkopolskim, autotransformator laboratoryjny, regulacyjny. Ja bym teraz wziął się chętnie za jego rozmontowanie i zobaczył, co właściwie jest powodem tej niedziałającej tutaj regulacji. Aha, wyjmuję tutaj cały ten mechanizm autotransformatora. Mamy autotransformator właśnie na takim rdzeniu toroidalnym, po którym porusza się szczotka węglowa czy rolka węglowa. Inna konstrukcja, inna zasada działania, też inne zastosowanie. Spróbujmy zdemontować w ogóle cały ten transformator. Zobaczymy, jak on wygląda po wyjęciu go tutaj z obudowy. Tutaj myślę, że bardzo fajnie widać wszystkie te elementy transformatora, cały ten toroidalny rdzeń. Teraz nakładamy to nasze ramię. Ustawiliśmy odpowiednio tę blokadę. Dokręciliśmy nakrętkę trzymającą cały ten transformator w obudowie. No to ostrożnie zamykam tutaj obudowę transformatora. Żarówka bardzo delikatnie zaczyna się żarzyć. Podnoszę napięcie. Aha. Na skali mam 100, tutaj mi 86 pokazuje. Kwestia przełożenia tego pokrętła. 20, tutaj już ledwie się żarzy żarówka. I nawet jestem w stanie dość płynnie mocą tej żarówki regulować. Cześć, bardzo chciałbym Was dzisiaj zaprosić na wspólny rzut oka i mam nadzieję też malutką naprawę tego autotransformatora laboratoryjnego, regulacyjnego, który kupiłem niedawno niedrogo na targu Staroci, chyba 2 czy 3 tygodnie temu. Przyniosłem go do domu razem z taką froterką dwuszczotkową z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, którą oglądaliśmy w jednym króciutkim nagraniu. Sprzedający uprzedzał mnie, że tutaj coś szwankuje regulacja i faktycznie to pokrętło, jak się nim porusza, to ono właściwie nie stawia tutaj żadnego oporu. Dopiero od pewnej pozycji czuć, że tak jakby zaskakuje, zaczyna poruszać znajdującym się tutaj wewnątrz ramieniem, które jeździ po uzwojeniach autotransformatora. Natomiast trzeba to będzie otworzyć i zobaczyć, co jest właściwie powodem, i zaraz to zrobimy. To jest autotransformator, tak jak powiedziałem, laboratoryjny, regulacyjny ze Spółdzielni Inwalidów Wielkopolanka w Grodzisku Wielkopolskim z 1977 roku. Zaraz sobie zresztą rzucimy okiem na tabliczkę znamionową, a tutaj dosłownie dla porównania na króciutko postawiłem na stole jeszcze 2 inne typy autotransformatorów, które działają na praktycznie tej samej zasadzie. To jest autotransformator z zakładów w Thalheim, w NRD. Pokazywałem go na razie też tylko w takim bardzo króciutkim nagraniu. On działa, jest sprawny. Zrobię o nim też troszkę dłuższy odcinek i na pewno będzie się tutaj w warsztacie przydawał. Tutaj dosyć fajnie widać to ramię ze szczotką węglową, które porusza się po uzwojeniach transformatora. Natomiast tutaj mam praktycznie identyczny typ, to są obydwa te autotransformatory typu P216, ten i ten, z tym, że ten jest po pierwsze starszy, pochodzi z 1963 roku, a po drugie pochodzi z innej wytwórni, bo to jest autotransformator z logo Zakładów Wyrobów Elektrotechnicznych Eltra w Bydgoszczy z 1963 roku. Tak jak Wam powiedziałem, troszeczkę różni się detalami ta obudowa. Ten autotransformator oglądaliśmy już w ogóle w oddzielnym odcinku i on, chociaż początkowo był uszkodzony, ale na szczęście udało się go przywrócić do działania i nawet go czasami przy różnych testach, nie wiem, silników od odkurzaczy albo jakichś grzejników wykorzystuje. On jest sprawny, chociaż być może zrobię o nim też jeszcze kiedyś jeden króciutki odcinek, bo chciałbym tutaj na przykład tę nieoryginalną wtyczkę wymienić na taką właśnie z początku lat 60. Ale tak jak powiedziałem, te urządzenia są tutaj tylko dla porównania, do porównania, a dzisiaj zajmiemy się tym autotransformatorem laboratoryjnym, regulacyjnym. Odstawiłem już te pozostałe autotransformatory. Rzućmy proszę najpierw okiem na tabliczkę znamionową, która się tutaj znajduje, a ja wyświetlę ją Wam tutaj zaraz z boku. Spółdzielnia Inwalidów Wielkopolanka w Grodzisku Wielkopolskim, autotransformator laboratoryjny, regulacyjny typ P216. Tutaj po lewej mamy oznaczenie mocy 0,2 kVA, czyli 200
voltamperów. Tutaj jest napięcie wejściowe 220 V, napięcie wyjściowe w zakresie regulacji od 0 do 250 V. Tutaj jeszcze na górze mamy prąd maksymalny 0,9 A, 50 Hz. Numer tego autotransformatora 5940, chyba rok produkcji 1977, stopień ochrony. No i napis Made in Poland. Nawiasem mówiąc, poszukałem sobie troszeczkę informacji o spółdzielni Wielkopolanka, która istnieje do dzisiaj. Przepraszam, tutaj sobie zrobiłem króciutką notatkę czy ściągawkę. Można znaleźć stronę internetową spółdzielni Wielkopolanka. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa spółdzielnia założona w Grodzisku Wielkopolskim latem 1950 roku, zajmująca się stolarką, produkcją odzieży ochronnej, początkowo obróbką metali, później też stolarką budowlaną i produkująca też właśnie regulatory czy autotransformatory regulacyjne, laboratoryjne, ale też regulatory napięcia do samochodów, do Fiatów 126P, 125, do Polonezów, do maszyn rolniczych. Wszystko to można na stronie internetowej spółdzielni przeczytać. Później w latach 90. chyba specjalizowała się zgodnie z tymi danymi na stronie internetowej głównie w produkcji kształtek styropianowych, na przykład do pakowania jakiegoś sprzętu gospodarstwa domowego czy urządzeń elektronicznych, a dzisiaj specjalizuje się, i to też jest ciekawe, nadal w stolarce budowlanej, stolarce okiennej, w okiennicach, w ramach okiennych, ale między innymi też na przykład do budynków zabytkowych można tam na zamówienie zlecić opracowanie projektów czy wykonanie takich okien w bardzo nietypowych kształtach do jakichś starych zabytkowych budynków. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Cieszę się, że spółdzielnia nadal działa i że dzisiaj mamy ten autotransformator, właśnie taki dawny produkt spółdzielni Wielkopolanka. Ja bym teraz wziął się chętnie za jego rozmontowanie i zobaczył, co właściwie jest powodem tej niedziałającej tutaj regulacji. Zakładam, że w tym celu będziemy musieli po prostu odkręcić tutaj te 4 śruby i zdjąć dekielek, i musimy też odkręcić śrubkę znajdującą się tutaj na tym pokrętle i zdjąć w ogóle pokrętło. Może ja zacznę od zdjęcia tutaj tego pokrętła. O, już zeszło pokrętło, fajnie. Teraz jak odkręcę te śruby, to będziemy mogli zdjąć ten przedni dekielek. Ups. Śruba z podkładeczką. Ok, no i zobaczmy. Aha, wyjmuję tutaj cały ten mechanizm autotransformatora. Tutaj przy okazji od razu widzę, że chyba odczepiło się to mocowanie żaróweczki, bo ona prawdopodobnie powinna się tutaj jakoś trzymać. O, chyba w ten sposób na tej szynie. O, wydaje mi się, że już żarówka tutaj siedzi. Bardzo króciutko najpierw o tym, czym taki autotransformator regulowany w ogóle różni się od klasycznego transformatora. Ja nie jestem tutaj żadnym specjalistą od transformatorów, ale no, w tym przypadku ta różnica jest bardzo ewidentna. W takich przypadkach jak na przykład ten transformatorek, czy wiele innych klasycznych w cudzysłowie transformatorów, które tutaj oglądaliśmy, mamy zwykle uzwojenie pierwotne, uzwojenie wtórne, odseparowane od siebie. Tutaj mamy właściwie tylko jedno uzwojenie na takim rdzeniu toroidalnym, które jest jednocześnie, czy pełni jednocześnie rolę uzwojenia pierwotnego i wtórnego. No i trzeba pamiętać o tym, że tutaj tej izolacji czy separacji galwanicznej pomiędzy wejściem a wyjściem z tego transformatora nie mamy zapewnionej. Na to trzeba uważać, o tym trzeba pamiętać. Są autotransformatory właśnie z jednym uzwojeniem i z wieloma odczepami, które pozwalają na taką skokową regulację napięcia, na takie, jakie mamy na wyjściu z każdego z tych poszczególnych odczepów. Natomiast no, w tym przypadku mamy autotransformator właśnie na takim rdzeniu toroidalnym, po którym porusza się szczotka węglowa czy rolka węglowa. W tym przypadku, tu w tym enerdowskim autotransformatorze mieliśmy takie
ramię z, no myślę, że to z boku dosyć dobrze widać, z taką klasyczną szczotką węglową. Tutaj zamiast szczotki mamy taką węglową rolkę. Już nie pamiętam, jak było w tym autotransformatorze tego samego typu z zakładów Eltra w Bydgoszczy, czy tam też była węglowa rolka, czy tam była po prostu metalowa rolka, tego już nie pamiętam. No i w każdym razie, kręcąc pokrętłem na obudowie tego autotransformatora, przesuwamy całe to ramię, ta rolka dotyka do uzwojeń transformatora w innym miejscu, no i możemy albo zwiększać, albo zmniejszać napięcie. W tej chwili mielibyśmy napięcie równe 0 na wyjściu z tego autotransformatora. Teraz bym je podnosił, aż doszlibyśmy właśnie do 250 V. Odkręciłem tutaj jeszcze na chwileczkę pokrywę od tego transformatorka, który pokazywałem Wam na zdjęciu, czyli mamy tutaj uzwojenie pierwotne, uzwojenie wtórne. Myślę, że też dosyć dobrze widać to na tym bardzo, bardzo prościutkim schemacie uzwojenie pierwotne. Tutaj mamy 220 czy 230 V zasilanie tego transformatorka, oddzielone od niego uzwojenie wtórne. W tym przypadku, w przypadku tego transformatora mamy tutaj 6 V. Oczywiście tych odczepów na uzwojeniu wtórnym może być kilka, na przykład tak jak w takim transformatorku dzwonkowym. Możemy tutaj mieć, w zależności od podłączenia przewodów, 3, 5 albo 8 V. Albo na przykład tak jak w przypadku tego transformatora, który też już oglądaliśmy w jednym odcinku, możemy tutaj mieć w tym przypadku 4, 6, 12, 24 V. Po prostu jest tutaj kilka różnych odczepów. Natomiast ten nasz autotransformator, który dzisiaj oglądamy, zbudowany jest w taki sposób, jak widać na tym schemacie. Mam nadzieję, że tutaj nie zrobiłem błędu. Poprawcie mnie w razie czego. Mamy tutaj podłączone zasilanie, mamy tylko jedno uzwojenie. Ten przewód na wejściu i na wyjściu jest wspólny, natomiast tutaj w tym przypadku mamy na stałe zamontowany jakiś tam odczep i powiedzmy na wyjściu z tego transformatora tutaj mamy 220 czy 230, a tutaj mamy na przykład 110 V, natomiast w naszym przypadku zamiast odczepu zamontowanego na stałe do uzwojenia tego transformatora mamy właśnie taką ruchomą rolkę czy szczotkę węglową jeżdżącą po uzwojeniu tego transformatora, no i możemy powiedzmy, wyobraźcie sobie, że ten odczep tutaj przy pomocy tej rolki się porusza po uzwojeniu, no i możemy sobie właściwie dowolnie w zakresie od 0 do 250 V w tym przypadku regulować napięcie na wyjściu z tego transformatora. Inna konstrukcja, inna zasada działania, też inne zastosowanie. Te transformatory pozwalają na płynną regulację napięcia na wyjściu, napięcia wtórnego, no ale z kolei też nie do wszystkich zastosowań są dopuszczone, nie wszędzie ze względów bezpieczeństwa można je stosować z uwagi na brakujące to odseparowanie pomiędzy uzwojeniem pierwotnym a uzwojeniem wtórnym. W skrócie mniej więcej myślę, że tak zasadę działania, czy różnicę pomiędzy transformatorem a autotransformatorem i jeszcze w dodatku autotransformatorem regulacyjnym czy regulowanym można mniej więcej przedstawić. Aha, tutaj się jakoś obraca ten cały transformator. Zaraz spróbujemy to ewentualnie zdjąć. Może tutaj wystarczy dokręcenie. Chyba tak, i ten ogranicznik na pewno będziemy musieli tak ustawić, żeby tutaj między pozycją 250 a pozycją zerową ta szczotka się blokowała. To była chyba, wydaje mi się, że była to chyba tylko kwestia dokręcenia tego całego transformatora. Zaraz to spróbuję odpowiednio ustawić. Zakładam pokrętło w pozycję 0. Tutaj poluzowałem śrubki trzymające to ramię i mam wrażenie, że ta blokada powinna być ustawiona, zaraz to sprawdzimy, dokładnie naprzeciwko tutaj tego przewiązanego sznurkiem fragmentu transformatora, bo w momencie, kiedy tutaj najedzie rolka, napięcie wynosi 0, czyli przypuszczam, że właśnie w tym momencie mamy tą przerwę pomiędzy 0 a 250 V. Tutaj troszeczkę wyczyszczę tylko. Ok. Tak sobie pomyślałem, że skoro już mamy to ramię zdjęte, to
spróbujmy zdemontować w ogóle cały ten transformator. Zobaczymy, jak on wygląda po wyjęciu go tutaj z obudowy. Odkręcam to, zdejmuję tę blokadkę. I teraz możemy zdjąć cały ten transformator. Tutaj myślę, że bardzo fajnie widać wszystkie te elementy transformatora, cały ten toroidalny rdzeń. Tak, tutaj podstawkę transformatora. Przewody mam wyprowadzone. OK. Ta blokada powinna być, moim zdaniem, tak mi się wydaje, tutaj naprzeciwko tego miejsca, które jest obwiązane sznurkiem, bo jak tutaj dochodzi rolka, to tutaj oczywiście napięcie nie będzie przejścia prądu, tutaj napięcie będzie wynosiło 0, czyli tutaj mielibyśmy napięcie od 0 do 250, 250 V, teraz by spadało do 0. Jak rolka wejdzie tutaj, no to w ogóle nie mamy przejścia prądu, czyli chyba najlepiej będzie ustawić tę blokadę w ten sposób. Zaraz to sobie jeszcze wypróbujemy. Teraz to się solidnie trzyma i mogę przykręcić tutaj tę nakrętkę. Blokadka musi wejść mniej więcej tak. Trzyma się mocno. Teraz nakładamy to nasze ramię. Dociskamy mocno. Dokręcam tu jedną śrubkę. Tutaj drugą śrubkę. OK. Czyli jeszcze raz dla przypomnienia, tutaj cała ta naprawa tej luźno chodzącego pokrętła i ruszającego się tego rdzenia transformatora polegała na tym, że po prostu ustawiliśmy odpowiednio tę blokadę, dokręciliśmy nakrętkę trzymającą cały ten transformator w obudowie i dokręciliśmy dwie śrubki, które dociskają tutaj to ramię poruszające się po transformatorze. Myślę, że teraz powinno to już dobrze działać. Zaraz zobaczymy. No to ostrożnie zamykam tutaj obudowę transformatora. No dobrze, to po zamknięciu obudowy tego autotransformatora regulacyjnego spróbujmy teraz, jak to będzie działało. Podłączyłem do niego z klasyczną, tradycyjną 100-watową żarówkę. Włączę, momencik, ustawię go teraz na 0, włączę zasilanie i podnosimy powolutku napięcie. I tu mniej więcej, zobaczcie, przy jakichś 40, między 30 a 40 V żarówka bardzo delikatnie zaczyna się żarzyć. Podnoszę napięcie. Aha. O, tu w jednym miejscu jest taki moment, w którym w ogóle coś nie kontaktuje. Tam faktycznie były te uzwojenia, miałem wrażenie, na transformatorze, takie dosyć oddalone od siebie w jednym miejscu. Być może tutaj ta węglowa rolka w ogóle do nich nie dotyka. W każdym razie tutaj mamy gdzieś około 90 V kompletną przerwę. Zaraz to sobie jeszcze na mierniku zobaczymy. Dochodzę do 100 V, podnoszę dalej napięcie. Mam wrażenie, że w miarę płynnie to idzie, chociaż w niektórych momentach, tak jak widać, zaczyna błyskać ta żarówka. No do 150, 160 doszedłem, nie będę już, kawałeczek jeszcze już dalej nie będę tego podnosił. I schodzimy niżej. 100. O, to jest ten moment, kiedy w ogóle się wyłącza transformator. Dokładnie przy 90 V jest tutaj takie miejsce. Schodzimy niżej, niżej. 60, 50, 40, 30. Doszliśmy do zera. Żarówka jest wyłączona. Wyłączę na chwilkę ten transformator, a wezmę sobie jeszcze miernik
i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na naszym mierniku. Ustawię sobie tutaj na pomiar, powiedzmy, że do 600 V, ok, chociaż raczej powyżej 200 nie będę chciał tutaj wychodzić. Ok, no i zobaczmy, włączyłem, teraz mam na 0. 8, 16, 18. Przy 20 V zaczyna się bardzo, bardzo delikatnie żarówka żarzyć, no ale w miarę płynnie ta regulacja idzie. Zobaczcie, 30, 34, 35, 6, 8, 40. Czy to się pokrywa? Aha, nie, tutaj już mi pokazuje 50, czyli będę musiał troszeczkę chyba przestawić to pokrętło. 55, 60, 70. O, tu jest taki moment, gdzie spada do zera. 80. Na skali mam 100, tutaj mi 86 pokazuje. Kwestia przełożenia tego pokrętła. Podnoszę wyżej, 106, 110, 118, 120, 130, 153, 160, 170, 190, no do 200 dojdźmy, troszkę powyżej 200 mamy teraz. I obniżam, obniżam, obniżam. Obniżam. O, tu jest ten moment, gdzie kompletnie nie kontaktuję. I schodzimy dalej. 70, 60, 50, 40, 30, 20, 19, 16, 13, 10, 8, 7, 6. I tutaj już mam wrażenie, że mi spada do zera. Z ciekawości rozmontowałem jeszcze raz ten transformator i wydaje mi się, że teraz dokładnie w tym położeniu jesteśmy mniej więcej gdzieś w tym miejscu, w którym jest przerwa w przejściu prądu, w przepływie prądu, czyli gdzieś szczotka przejeżdżając przez ten fragment uzwojeń transformatora, może tutaj przez to miejsce, gdzieś tu w którymś miejscu nie przewodzi prądu. O, teraz poprawiłem troszkę ustawienie tego pokrętła. Mam tutaj 50 na skali i mam 48-49 V na mierniku. Podnoszę 60, 70. O, tutaj przy 80. Między 70 a 80 jest to miejsce, gdzie jest przerwa. 90, 100. No tak, mniej więcej się to pokrywa ze skalą. 130, 140 do 150 dochodzimy, nawet już troszeczkę więcej pokazuje. Tak, 151, 152. Jeszcze troszkę muszę ustawienie tego pokrętła poregulować. 170, 180, 190, 200, no jeszcze tam parę voltów powyżej 200 mogę podnieść, 213 i schodzimy znowu w dół. W miarę płynnie to idzie, mam wrażenie, tak jak już chyba mówiłem, że jednak troszeczkę tam, troszkę ta żarówka tak nieregularnie świeci. No i tutaj między 70 a 80 jest ta przerwa. Schodzę niżej, 60, 50, 40, 26, 20, tutaj już ledwie się żarzy żarówka. 9, 8, 7 i już zeszło mi do zera. I wyłączam. Ok, no można powiedzieć, że jako tako to działa, aczkolwiek do jakichś laboratoryjnych zastosowań na pewno bym faktycznie tego autotransformatora nie używał. Po prostu po pierwsze raz jest tutaj jedna ta przerwa między 70 a 80 V, po drugie jednak to napięcie troszeczkę skacze. Nie jest ta regulacja aż taka płynna, jakbym się spodziewał. Chyba ten starszy z lat 60. działa lepiej.
nie wiem, być może gdyby ten transformator przewinąć, wymienić ten cały toroidalny transformator, który tutaj w środku się znajduje, być może działałoby to lepiej. No, jako zabytek jest to ok do kolekcji, ale do takiego warsztatowego używania, no, przy jakichś takich urządzeniach, które nie są szczególnie wrażliwe na te niezbyt płynne zmiany napięcia, może tak, może przy jakichś silnikach od odkurzaczy, właśnie przy jakichś żarówkach, przy jakichś lampkach, ale przy jakichś precyzyjnych urządzeniach na pewno bym tego autotransformatora regulacyjnego nie używał. No a ja oczywiście też na tego rodzaju eksponaty patrzę trochę z perspektywy muzealnej, czy z perspektywy zorganizowania jakiejś wystawy i myślę sobie, że tego rodzaju transformator, nawet jeżeli on nie jest w 100% sprawny, można bardzo fajnie wykorzystać właśnie na ekspozycji, żeby pokazać, jak jest zbudowany, żeby wyjaśnić na tym przykładzie zasadę działania. Jeżeli jeszcze obok postawimy podobny typ zmontowany w całości, no to wtedy bardzo fajnie się to wszystko uzupełnia. Także to też jest jedno z możliwych zastosowań takiego starego, zabytkowego urządzenia. Możemy zrobić jeszcze jeden eksperyment bezpieczniejszy niż w cudzysłowie zabawy przy napięciu 220 czy 230 V. Mianowicie podłączyłem ten nasz autotransformator regulacyjny do transformatora ochronnego 24V i dałem tutaj 24V żaróweczkę. No i możemy zobaczyć, jak to będzie w tej chwili działało. Zobaczcie, żarówka zaczyna się delikatnie żarzyć i nawet jestem w stanie dość płynnie mocą tej żarówki regulować. W tej chwili na wejściu mamy 24V do tego naszego autotransformatora regulacyjnego i tak jak powiedziałem, mamy tutaj 24V żarówkę. OK, zmniejszam napięcie, wyłączam. No, w ten sposób, powiedzmy, bezpieczniej można sprawdzić działanie takiego transformatora i innych urządzeń elektrycznych. Ja ten transformator już z powrotem zmontowałem, przykręciłem tutaj śruby trzymające obudowę. No, przyznaję, że jako eksponat w kolekcji starych polskich transformatorów jest ok, natomiast no, do jakichś codziennych zastosowań raczej powiedziałbym, że nie, na pewno nie do jakichś precyzyjnych urządzeń, może do warsztatowych, ale do tego celu mam inne, lepiej działające transformatory regulacyjne. Ciekawy jestem waszej opinii, co ewentualnie można by z nim zrobić, czy w ogóle wymienić ten transformator, czy go spróbować przewinąć. Dajcie znać, co wy byście z tym urządzeniem zrobili. No, tak jak powiedziałem, jako zabytek w porządku, jako urządzenie do zastosowań codziennych raczej nie i być może uda się coś z tym jeszcze zrobić, ale z drugiej strony fajnie byłoby też zachować takie oryginalne urządzenie właśnie ze spółdzielni Wielkopolanka w Grodzisku Wielkopolskim z 1977 roku. Wydaje mi się, że te transformatory co najmniej jeszcze w jednych innych zakładach wytwórczych powstawały. Kiedyś takie widziałem, chyba z Warszawy, jeżeli się nie mylę. Może kiedyś też taki zdobędę, to będzie komplet tych różnych właśnie transformatorów typu P216 z różnych zakładów wytwórczych. Ja wam za dzisiaj w każdym razie dziękuję. Ciekaw jestem waszych porad, co ewentualnie można z tym autotransformatorem zrobić poza postawieniem go na półce w kolekcji starych transformatorów. No a niedługo zajmiemy się jakimiś innymi urządzeniami. Dzięki, cześć, do zobaczenia.